Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Surowce, co dalej? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji listopadowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Informuję także, że jutro we wtorek o godzinie 18:30 w kawiarni Agere Contra, tutaj adres w tle, będzie nasze spotkanie na żywo i będziemy mogli porozmawiać na temat tego, jak zarabiać na kryzysie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Ale na wstępie informuję, że wszystkie wykresy, które zostały użyte do stworzenia tego wpisu, pochodzą z dwóch platform: X Station 5 i z Bloomberga. Surowce, co dalej? W poprzednim tygodniu w końcówce mieliśmy niezwykle wiele ciekawych informacji ze Stanów Zjednoczonych, ale także pojawiły się informacje z Chin dotyczących luzowania tej polityki związanej z pandemią. Miało to bardzo duży wpływ, no ale pamiętamy, że jutro mamy wybory w Stanach Zjednoczonych, to także ma bardzo duże znaczenie i prawdopodobnie jutro zakończymy cały maraton wszystkich informacji i danych, które pozwolą nam ocenić, jaka jest szansa na ruch i to w którą stronę w końcówce 2022 roku, ale część sygnałów może już płynąć z rynku surowcowego. Te informacje, które dotyczyły luzowań polityki chińskiej dotyczące pandemii, spowodowały na przykład, że cena bawełny bardzo mocno poszła w górę, tak dynamicznie, że takie wahania zdarzają się raz na kilka dekad. Obserwujemy na wykresie w tle, jak rzadko występują takie tygodniowe, bardzo mocne ruchy, a to pokazuje wrażliwość właśnie tych informacji i bardzo możliwe, że jeżeli oczywiście stanie się to faktem, to przełoży się to na koniunkturę na bardzo wielu rynkach finansowych, na różnych klasach aktywów i pozwoli na optymizm na ryzyku. I oczywiście to nie był jedyny instrument, na którym doszło do bardzo mocnych ruchów. Obserwujemy także bardzo mocny wzrost wskaźnika indeksu surowcowego bloombergowego. Jesteśmy na poziomach najwyższych od kilkudziesięciu dni. Z dużą szansą na to tutaj indeks surowcowy utworzy formację, która będzie sprzyjała jeszcze bardziej tendencji wzrostowym na wszystkich surowcach. To oczywiście ociepliłoby klimat inwestycyjny i dałoby pożywkę tym wszystkim, którzy liczą na wzrost indeksów giełdowych w końcówce tego roku, więc obserwujmy bardzo uważnie zachowanie surowców jako całego indeksu i oczywiście poszczególnych składników także. Obserwujemy zachowanie ceny złota, która jest w momencie niezwykle ważnym, ponieważ nie tylko testujemy linię szyi dwuletniej formacji szczytowej, ale także półroczną, 9-miesięczną linię trendu spadkowego oraz oczywiście mamy także na wykresie tygodniowym średnią 200-sesyjną, więc wszystkie wydarzenia, które się dzieją w rejonie $1700 mają bardzo duże znaczenie. Każdy powrót powyżej poziomu $1700 wiązałby się z bardzo poważnymi i średnioterminowymi sygnałami zachęcającymi jednak do tego, żeby wieścić wzrosty ceny złota. Natomiast każde odbicie oczywiście byłoby odebrane bardzo negatywnie, więc złoto jest w bardzo ważnym momencie i pamiętajmy, że na to, co się wydarzy na cenie złota, to będzie wynikało z zachowania amerykańskich obligacji i z amerykańskiego dolara. Jeżeli amerykański dolar zacznie się osłabiać, a rentowności będą spadać amerykańskich obligacji, to złoto będzie rosnąć. Tak jest przełożenie. Dlaczego? Ponieważ inwestorzy, jeżeli mają do wyboru inwestycje związane z bezpieczeństwem, to wolą zamiast złota inwestować w amerykańskie obligacje, które płacą odsetki, a złoto nie płaci odsetek, dlatego złoto jest teraz sprzedawane, jak rentowności amerykańskich obligacji idą w górę. Równolegle patrzymy na zachowanie ceny srebra, bardzo ściśle skorelowanej z zachowaniem ceny złota i jesteśmy już teraz bardzo blisko tej formacji, linii szyi, formacji szczytowej i także rynek srebra wkrótce wygeneruje jakieś sygnały albo wzrostowe, albo prospadkowe, dlatego bądźmy bardzo ostrożni, ponieważ ważą się tutaj losy nawet średnioterminowe dla tego instrumentu. Obserwujemy także wzrosty ceny ropy naftowej i także w tym wypadku rynek widzi odbicie od średniej 200-sesyjnej na wykresie tygodniowym, a te opory w rejonie $93 mają znaczenie, ponieważ każde pokonanie tego poziomu będzie oznaczało,
że rośnie nadzieja i szansa na to, że cena ropy naftowej spróbuje zaatakować co najmniej poziom $100. I moim zdaniem najważniejsze wydarzenie miało miejsce na rynku miedzi. Ze względu na to, że miedź jest bardzo czuła na koniunkturę na całym świecie. Więc te informacje z Chin doprowadziły do dynamicznego wybicia górą z formacji trójkąta na miedzi. I w takim wypadku myślę, że popyt na ryzyko na indeksach giełdowych powinien się bardzo cieszyć. Natomiast sama miedź otwiera sobie przestrzeń do tego, żeby zaatakować linię szyi swojej formacji szczytowej, czyli jest przestrzeń jeszcze na $500 wzrostu bez żadnych konsekwencji technicznych. Więc moim zdaniem jest bardzo duża szansa, że miedź będzie kontynuowała tendencję wzrostowe. Także zapowiada się tutaj bardzo ciekawy dzień i w ogóle tydzień na rynku surowcowym. Będziemy obserwować, gdzie popyt na ryzyko nas zaprowadzi. I oczywiście jak się pozycjonują duzi gracze w ostatnim tygodniu na poszczególnych instrumentach finansowych. No i widzimy, że dodawanie długich pozycji ma miejsce na bardzo niewielu instrumentach, a przeważa oczywiście dodawanie krótkich pozycji. No i rynek surowcowy nie jest tutaj wyjątkiem, ponieważ są dodawane szczególnie bardzo mocno krótkie pozycje na rynku złota. Obserwujemy kolejny tydzień, kiedy hedge fundy, duzi gracze dodają na wzrostach krótkich pozycji. Na miedzi są dodawane krótkie pozycje, na ropie naftowej są dodawane krótkie pozycje, więc pytanie jest, czy potencjalne wzrosty surowców nie są tylko pułapką i nie są też takim wprowadzeniem rynku w błąd. Czy tak się stanie, będziemy to ściśle oczywiście monitorować. Rynek będzie oczywiście trawił także dane z amerykańskiego rynku pracy. Sygnały są następujące o tym, że dynamika, która sprzyjała tendencji przyrostu nowych miejsc pracy, będzie zahamowywana w kolejnych miesiącach. Czy tak się stanie, też będziemy bardzo to ściśle monitorować. I oczywiście jakie są tego konsekwencje na rynku przyszłych stóp procentowych. Ale pamiętamy, że w tym tygodniu najważniejsze są wybory w Stanach Zjednoczonych i one będą miały bardzo duże przełożenie na to i one prawdopodobnie zadecydują, w którą stronę rynki ostatecznie ruszą w końcówce 2022 roku. Na chwilę obecną rynek spodziewa się, że szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych będzie miał miejsce w czerwcu 2023 roku, a stopy procentowe na implikowanej stopie procentowej pokazują poziom 5,11%. I trajektoria stóp procentowych widzimy, że zbliżamy się do poziomu, który będzie wyznaczony jako potencjalny szczyt, a później rynek spodziewa się pewnego rodzaju pivotu, czyli określenia, że bank centralny zmieni swoje nastawienie co najmniej na neutralne. Czy tak się stanie? Zobaczymy. Na razie wahają się także szanse na to, że w przyszłym roku będzie pierwsza obniżka stóp procentowych. Być może będzie, ale na razie rynek tak jakby jej już nie wyceniał. Amerykańskie obligacje są stabilne, są mniej więcej na poziomach notowanych w piątek podanych i przed danymi makroekonomicznymi z rynku pracy. Mamy także bardzo podobne i zbliżone poziomy na niemieckich obligacjach, czyli tutaj niewiele się dzieje. I oczywiście bardzo wiele dzieje się na amerykańskim dolarze, ponieważ testujemy 2-3 miesięczną linię trendu wzrostowego, więc jeżeli dolar indeks przebije ostatnie minima, czyli euro-dolar pokona swoje maksima, w takiej sytuacji otworzy się przestrzeń do dalszego osłabienia amerykańskiej waluty, ale moim zdaniem i tutaj poczekamy na to, jakie będą wyniki polityczne wyborów w Stanach Zjednoczonych podczas tego, co się wydarzy jutro. Sam euro-dolar jest stabilny. Tutaj poziom parytetu moim zdaniem będzie broniony, a później zobaczymy, co się dalej wydarzy. Natomiast na dolar-jenie korelacja między rentownościami a amerykańskim dolarem wspiera poziom 146 jako punkt odniesienia. Na razie jesteśmy powyżej, więc teoretycznie jest większa szansa na kontynuację tendencji wzrostowej. W ostatnim czasie obserwowaliśmy także osłabienie funta brytyjskiego, powrót nad poziom 0,87 na parze euro do funta brytyjskiego. To jest sygnał, że raczej przeważa tendencja przeciwko funtowi brytyjskiemu, a być może jest to efekt tego, że rynek spodziewa się najdłuższej recesji w ogóle na przestrzeni ostatnich 100 lat w Wielkiej Brytanii. Cały przyszły rok ma przynieść recesję w brytyjskiej gospodarce. Także jestem bardzo ciekawy, czy te scenariusze się spełnią. Dzisiaj na giełdach papierów wartościowych od rana powinien panować lekki optymizm, chociaż oczywiście wyniki wyborów są teraz kluczowe, są naprawdę bardzo istotne, więc spodziewam się przynajmniej neutralnego, jeżeli nie prowzrostowego otwarcia
na giełdach papierów wartościowych w Europie. Stany Zjednoczone pokazały nam tutaj, że raczej chcą próbować kontynuować tendencje wzrostowe. W ostatnim czasie byliśmy świadkami coraz większej zmienności. Następny wykres bardzo dobitnie to pokazuje. Ruchy tygodniowe miesięczne powyżej 7% stają się w ostatnim czasie bardzo często spotykane i ostatni raz tak bardzo zmienny rynek był w latach 30. To także bardzo wiele nam mówi, a sam indeks DAX moim zdaniem prezentuje się najlepiej spośród tych wszystkich dużych indeksów, ponieważ jest pokonana już 9-miesięczna linia trendu spadkowego. Na indeksie S&P bardzo dużo brakuje nam do tej linii, natomiast tutaj indeks niemiecki już ją pokonuje. Moim zdaniem jest to efekt tego, że euro jest po prostu słabe. I co jest także ciekawe, Bitcoin próbuje przynajmniej wrócić do tendencji wzrostowej, chociaż dzisiaj o poranku obserwujemy spadki. Utrzymanie nad poziomem $20,000 jednak będzie faworyzowało scenariusze prowzrostowe. I czas na polskie aktywa. Jeżeli rentowności polskich obligacji w tym tygodniu spadną poniżej 8%, będzie to sygnał, że popyt na ryzyko atakuje nie tylko polską giełdę, ale także polskie obligacje są wykorzystywane do tego, żeby je kupować po tych cenach. Prawdopodobnie kapitał z Wall Street płynie i tutaj szuka stopy zwrotu. Na rynku złotego moim zdaniem najciekawiej będzie na euro-złotym, ponieważ zbliżamy się do takiej kilkumiesięcznej, 9-miesięcznej linii trendu wzrostowego, czyli trendu osłabienia krajowej waluty. To jest poziom 4,65. Jeżeli ten poziom 4,65 w tym tygodniu zostałby pokonany, to złoty wygeneruje dodatkowe, następne sygnały pro umocnienie, pro aprecjacja. W takiej sytuacji oczywiście scenariusze prowzrostowe staną się zdecydowanie mniej prawdopodobne, czyli będzie większa szansa na umocnienie, czyli na spadki pary euro do złotego. I jeżeli oczywiście euro-dolar pójdzie w tym tygodniu do góry, to dolar-złoty powinien bardzo mocno także spadać i w tym wypadku pewnego rodzaju wsparcie jest na poziomie 4,50, którego złamanie naprawdę da jeszcze większą szansę na to, że aprecjacja krajowej waluty w długim terminie będzie trwała. Jeżeli nałożymy na to zachowanie warszawskiej giełdy, która imponowała po prostu swoją siłą w poprzednim tygodniu, potwierdzając odbicie sprzed 2 tygodni, to moim zdaniem mamy dowód na to, że kapitał zagraniczny pojawił się na warszawskiej giełdzie, wyciąga indeksy giełdowe jak tylko się da, zarabiając nie tylko na wzroście cen akcji, ale także na umocnieniu krajowej waluty, mając tak zwaną podwójną stopę zwrotu, która jest ewidentnie poszukiwana przez inwestorów zagranicznych. Co się dzisiaj wydarzy na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, jestem bardzo ciekawy, także obserwujmy bardzo uważnie wydarzenia, które będą miały miejsce wkrótce na GPW. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji listopadowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, nawet na Bitcoinie. Życzę dzisiaj stopy zwrotu, pięknego dnia i widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Pozdrawiam.